Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj chciałam Państwu zaproponować duszonki robione domowym sposobem. Wcale nie trzeba mieć kociołka i rozpalać ognisko, żeby sobie zrobić pyszne, aromatyczne duszonki z patelni. Koniecznie musi być duża patelnia, bo troszeczkę tego tutaj mamy, żeby się nam wygodnie mieszało. I robimy tak. Ja tutaj mam wędzony boczek. Także kochani, jeśli chodzi o składniki, sami sobie decydujemy, jaką kiełbaskę chcemy, ile tej kiełbaski chcemy. Ja na zimną patelnię pokroję sobie boczek. Boczek normalnie w kostkę. Wszystko na patelnię. Tu mam drugi rodzaj boczku. Troszeczkę tłuściejszy i on właśnie dlatego, jak się da na zimną patelnię, fajnie się z niego wytopi ten tłuszczyk, bo to też o to chodzi w duszonkach, żeby coś było taki, po prostu tłuszcz jest nośnikiem smaku, także musi być coś takiego tłuściejszego. I jak już tutaj kroję, to od razu sobie pokroję tak. Ja mam 4 kiełbasy z czosnkiem niedźwiedzim i kawałeczek znalazłam w lodówce takiej jałowcowej. Także jeśli chodzi o kiełbasę, kroimy na pół plasterki. Jedna marchewka, też w pół plasterki. Takiego kolorku nam nada. Główka kapusty młodej. Ja już sobie pooczyszczałam z tych wierzchnich liści. I ja, kochani, kroję na kostkę. Oczywiście bez głąbka. Ja mam, kochani, tak. Jedna cebula biała, jedna czerwona, jedna szalotka. Także jak Państwo chcą, może być sama biała. Ja sobie tak pomyślałam, że tak będzie fajna, taka pomieszana. Będzie lepszy smak też. No, kroimy na taką grubszą kostkę. No i na razie tyle krojenia. Teraz idziemy smażyć boczek. Tą skórkę z boczku też wrzucamy. I dajemy sobie już tak. Tą kiełbaskę, marchewkę. Niech się smaży. Cebulę. Troszeczkę się podsmażyło. Teraz już pora na ziemniaki. Ja tutaj mam 6 ziemniaków. Kroimy je w kostkę. I od razu do tego, do patelni. Wszystko mieszamy. Jeśli chodzi o przyprawy, to tak. 3 liście laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego i parę kulek pieprzu. No i niech się nam to wszystko smaży. Kapustkę dorzucimy później, bo kapustka jest młoda, ona nie potrzebuje dużo czasu. Także później wrzucimy. Przykrywamy i dusimy na takiej średniej mocy. Co jakiś czas mieszając. 2 gałązki magii przyniosłam sobie z ogródka. Jeżeli Państwo nie mają, nie musi być. I tak samo przyniosłam sobie czosnek młody, taki młodziusieńki. Dam go razem z listeczkami, ale to później troszeczkę. Ale sobie już go pokroję. Przyszedł czas na kapustę. Ona za chwilę się zmniejszy, jeśli chodzi o objętość. Może wejdzie. I dlatego mieć najlepiej jakąś wielką patelnię albo naczynie, bo proszę zobaczyć, ile tego jest wszystkiego. Ja sobie już troszeczkę przyprawię teraz. Sól czosnkowa, może być zwykła. Troszkę pieprzu, bo jeszcze później na końcu będziemy przyprawiać. Ale chcę, żeby mi szybciej ta kapusta, że tak powiem, zmniejszyła się na objętości. No i na razie tyle. Później sobie zamieszamy, jak to troszeczkę siądzie. Spróbuję zamieszać już tutaj. Dołożę sobie od razu paprykę i ten czosnek. Razem z tą magą. No i niech się dusi. Teraz sobie już przyprawię. Czyli dam tak, 1 płaską łyżeczkę soli. Grubo mielony pieprz. Ja daję dosyć dużo, no tam według uznania, kochani, jak tam Państwo lubią.
Na razie dam tyle, najwyżej jeszcze na końcu później troszeczkę. Ja sobie dołożę troszeczkę płatków chili. Jeżeli Państwo nie lubią, to nie musi być, ale ja tak minimalnie tylko. Dam sobie odrobinę papryki wędzonej. Także kochani, przyprawiamy według uznania, co lubimy. I bardzo fajnie do duszone pasują zioła prowansalskie. Ja dodaję, bo ja lubię, ale jeżeli Państwo nie lubią, nie musi być. Ja sobie dołożę, bo ja zawsze dokładam, bo ja uwielbiam zioła prowansalskie. No i to jeśli chodzi o przyprawy, to na razie tyle. Później sobie damy koperek i szczypiorek. No kochani, ziemniaczki już dochodzą, jeszcze 5 minutek dosłownie. Proszę zobaczyć, jak to świetnie wygląda. Kolorowo, w domu tak pachnie tymi przyprawami, tą magą, tym czosnkiem, tym wszystkim. Także ja sobie już tutaj od razu pokroję ten mój koperek, bo to jeszcze dosłownie 5 minut i będzie. Cały pęczek koperku. Sprawdzamy, kochani, ale wydaje mi się, że teraz już będzie. Zamieszam sobie tylko. Tą skórkę od razu wyciągnę. Tak mi się nagrzały właśnie, bo mam żeliwne właśnie rączki w tej patelni. No także kochani, zachęcam Państwa do zrobienia sobie w domu. Jeżeli Państwo by zechcieli skorzystać z mojego przepisu, to bardzo serdecznie zapraszam i polecam Państwu gorąco, bo duszoneczki wychodzą obłędnie pyszne. No i teraz na koniec próbujemy, kochani, czy tam nie trzeba soli, pieprzu. Ja od razu pieprz sobie daję, bo wiem, że będzie mało. Także sami muszą Państwo sobie doprawić to wszystko, jak tam Państwu pasuje. No i dobrnęliśmy, kochani, do finału. Duszoneczki gotowe. Ja już to wszystko wyłączam. Na górę tak dosłownie odrobinę szczypiorku, bo to jest tak wszystko kolorowe i fajne zielone, że tu nie ma sensu już w ogóle nic dodawać. Zamieszam sobie, no i proszę zobaczyć. Ile mamy jedzenia? Całą wielką, dużą patelnię. Także polecam Państwu gorąco. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.